Co zabezpieczy lepiej? Wybrana maska medyczna czy filtr z klimatyzacji? Dzień dobry. W zeszłym tygodniu testowaliśmy dla Was maski pod kątem szczelności i choć wiemy, że nie jest to ostateczny test na temat rozsiewania wirusa, to jest to bardzo ważny test, który pozwala nam powiedzieć, na ile maska jest skuteczna. Dostaliśmy od Was masę zgłoszeń i w tym tygodniu przetestujemy kolejne modele i kolejne materiały, które mogą posłużyć do filtracji, zgodnie z Waszymi prośbami. Magda, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy maseczkę z żabki przebraną w 40 stopniach na Wasze życzenie, maseczkę z flizeliny dwuwarstwową, jak i trzywarstwową. Mamy maseczkę z materiału typu Polar. To jest bardzo podobne faktycznie do odzieżowych materiałów. Później mamy 3 maseczki z zaworkami FFP1, FFP2 oraz typu kaczorek FFP3. I warto dodać, że wiemy doskonale, że te zaworki nie zostały zaprojektowane do tego, żeby filtrować wszelkiego rodzaju gazy i aerozole z płuc na zewnątrz. One zostały zaprojektowane do tego, żeby filtrować przede wszystkim do wewnątrz, natomiast są bardzo często stosowane w okresie pandemii i chcemy zobaczyć faktycznie, jak te zaworki umożliwiają emisję szkodliwych wirusów. Zobaczymy. Później mamy jeszcze filtr z węglem aktywnym PM2,5. Który oznacza, że może przepuścić maksymalnie 2,5 mikronowe cząsteczki. Przypominamy, wirus jest 20-krotnie mniejszy. Tak, mamy również 4-warstwowy worek do odkurzacza oraz 2 maty filtracyjne F7 oraz F9. To są maty filtracyjne stosowane do... Zazwyczaj w klimatyzacji. I te oznaczenia F7 i F9 oznaczają? Oznaczają poziom filtracji, gdzie F7 jest niższym poziomem, a F9 wyższym. Ok, czyli zobaczymy te wszystkie materiały. Być może uda się znaleźć nowego czempiona, coś co będzie filtrowało lepiej niż te certyfikowane maseczki lub niecertyfikowane, ale podobnej jakości. No i to wszystko przed nami. Dla przypomnienia, nasz układ testowy składa się z kamery wysokorozdzielczej i oświetlacza laserowego. W świetle lasera wyraźnie widoczne są drobiny aerozoli przechodzące przez testowaną maskę. Mgła wodna ma drobinki o rozmiarze około 1 do 10 mikronów. A wirus występuje w postaci rozmiarze nawet 10-krotnie mniejszym. Jeśli te drobinki przedostaną się przez maskę, zrobi to też wirus. Na rozgrzewkę test maski flizelinowej dwuwarstwowej. Niestety widać ogromne ilości aerozoli przechodzące na drugą stronę osłony. Maska zachowuje się bardzo podobnie do maski aptecznej przetestowanej w poprzednim teście. Bardzo podobnie zachowuje się maska trójwarstwowa z tego samego materiału. Jest ona podobna do maski chirurgicznej, którą sprawdzaliśmy poprzednio. Jedyna dobra cecha maski to nieco zmniejszona prędkość drobin wychodzących na drugą stronę. Najgorzej z pierwszych 3 testowanych masek zachowuje się ta wykonana z Polaru. Maska nie tylko przepuszcza ogromne ilości cząsteczek, ale także w praktycznie niezauważalnym stopniu spowalnia prędkość wychodzących aerozoli. Ciężko w jej przypadku powiedzieć o jakimkolwiek zabezpieczeniu. Ciekawe wyniki uzyskaliśmy w teście maski medycznej, która została wyprana pomimo jej jednorazowego przeznaczenia. Maska nawet z bliska wygląda jak nowa, jednak upośledzeniu uległy jej zdolności filtracyjne. Zmiany musiały dokonać się na poziomie włókien filtrujących i maska zaczęła przepuszczać zauważalną ilość drobin. Ich prędkość po wyjściu z maski jest jednak niewielka. W kolejnej części testów sprawdziliśmy maski z zaworkami, zaczynając od klasy najniższej do najwyższej. Testy okrągłej maski FFP1 w przypadku wydychania powietrza wypadły identycznie jak w poprzednim teście. Materiał maski spisuje się bardzo dobrze, jednak zaworek wypuszcza ogromne ilości aerozoli, zgodnie z tym jak został zaprojektowany. Widać wyraźnie, że aerozole nabrały też znacznej prędkości przy wydechu. W celu symulacji wdychania powietrza maski wywinęliśmy na drugą stronę i przepuściliśmy aerozole w przeciwnym kierunku. Co oczywiste, zaworek podczas wdechu zamyka się i ogranicza w znacznym stopniu ilość przechodzącego dymu. Zauważyliśmy jednak, że na samym początku wdechu, gdy zaworek jest jeszcze otwarty po wydechu, na krótką chwilę maska przepuszcza zauważalne ilości cząstek bez jakiejkolwiek filtracji. Są to niewielkie ilości, jednak wyraźnie widoczne w teście. W kolejnym teście sprawdziliśmy okrągłą maskę FFP2. Od razu rzuciło nam się w oczy to, że zaworek otwiera się pod znacznie większym ciśnieniem wydychanego powietrza. Zawór otwiera się o wiele szerzej niż w przypadku maski FFP1, co widać na zbliżeniu. Ponadto materiał maski bardzo dobrze filtruje i oprócz zaworu nie widać żadnej emisji cząstek. W trakcie wdechu zawór, który ma wyższe ciśnienie otwarcia, wyraźnie zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkownika. Nie zaobserwowaliśmy praktycznie żadnej emisji do wewnątrz podczas cyklu wdechu, tak jak było to widoczne w masce FFP1. Oznacza to, że maski FFP2 mają zauważalnie lepsze zawory. Maska FFP3 w teorii powinna cechować się najlepszą klasą ochrony. Przetestowana jednak przez nas maska typu kaczorek lub kaczy dziób pokazała jednak pewną piętę achillesową.
Oczywiście nie chodzi o zawór, który działa podobnie jak w masce FFP2, lecz o nieszczelności w obrębie zgrzewu dwóch warstw materiału. Postanowiliśmy sprawdzić to na kamerze precyzyjnej, która dokładnie pokazała, z jak dużą emisją aerozoli mamy do czynienia. Warto zauważyć, że cząsteczki przechodzą nawet przy ciśnieniu, które jeszcze nie otwiera zaworu, zatem jest to znaczne obniżenie bezpieczeństwa użytkownika i otoczenia. Maska ta na wdechu wykazuje duże bezpieczeństwo działania zaworu, natomiast nieszczelności na zgrzewie niweczą całą jego dobrą pracę. Niestety, maska ta w odmianie zgrzewanej nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami stawianymi tej klasie. Jednak prawdopodobnie w odmianie okrągłej spisuje się bardzo dobrze. W kolejnej części testu zajęliśmy się materiałami i wkładami filtrującymi. Na początek sprawdziliśmy filtr węglowy PM2,5. Oznaczenie to sugeruje, że powinien być on stosowany do walki ze smogiem o rozmiarze 2,5 mikrona. Filtr zachowuje się doskonale, również w naszym teście. Nie zauważyliśmy praktycznie żadnych cząsteczek przechodzących przez jego włókna. Można uznać, że to dobra referencja dla kolejnych materiałów. Podczas testu kolejnego materiału, jakim był worek do odkurzaczy, okazało się, że jest to średniej klasy materiał ochronny. Przez jego włókna przeszła znaczna ilość drobin, jednak zdecydowana część została wyłapana. Nawet po dwukrotnym złożeniu widać emisję dużej ilości cząstek, jednak posiadających znacznie mniejszą prędkość na wylocie. W naszym teście zauważalnie dobrze spisał się filtr klimatyzacyjny klasy F7. Wyłapał on znaczną ilość cząstek i mocno ograniczył ich prędkość. Można założyć, że kilkukrotne złożenie tego filtru da bardzo dobre wyniki. Natomiast bardzo dobrze spisał się również filtr klimatyzacyjny F9. Zauważyliśmy tylko niewielką emisję cząstek nawet przy jednej warstwie tego materiału. Dwukrotne złożenie go dało wynik porównywalny z filtrem PM2,5. Na koniec, dla udowodnienia sensu stosowania filtru PM2,5 w maskach ręcznie szytych, postanowiliśmy pokazać, jak dobrze filtruje połączenie tych dwóch materiałów. Specjalnie dla pokazania filtru położyliśmy go na ręcznie uszytej masce, która w poprzednim filmie dawała bardzo dużą emisję cząstek. Test jasno pokazuje, takie połączenie daje duże bezpieczeństwo użytkownikowi i jego otoczeniu. Równie dobrze spisuje się połączenie maski ręcznie szytej z filtrem klimatyzacyjnym F9 w jednej warstwie. Emisja cząstek jest bardzo niewielka i mocno ograniczona w swojej prędkości. Zatem jest to bardzo dobre połączenie. Widzimy zatem, że maski FFP1, FFP2 i FFP3 spisały się równie dobrze, chociaż co ciekawe, zaworki faktycznie nie umożliwiają filtracji tego, co wydobywa się z naszych płuc, natomiast zaworki w różnych maskach działają z różną skutecznością, to znaczy działają z różnym momentem otwierania się, co może powodować trochę lepszą filtrację tego, co wchodzi do nas. Najciekawsze jest to, że w masce FFP3 mieliśmy faktycznie emisję gazów, tak? Mieliśmy emisję tych cząsteczek. W którym miejscu? Tak, była to emisja właśnie tutaj na zgrzewie, na szwach maseczki. Ciekawe. Ciekawe, czy tak jest tylko z maskami typu kaczy dziób, czy z innymi klasy FFP3. Ponadto filtr z węglem spisał się całkiem nieźle. Filtr PM2,5 uniemożliwił praktycznie całkowicie emisję cząstek, które wygenerowaliśmy w naszej maszynie. Myślę, że jest to bardzo ciekawy i bardzo dobry filtr do stosowania zarówno w czasach smogowych, jak i w czasach pandemii. Jak zachowały się filtry klimatyzacyjne? Alternatywą takiego filtra PM2,5 mogłaby być mata filtracyjna F9. Tym bardziej przy złożeniu ją na pół nie zauważyliśmy w zasadzie żadnej emisji. F7? Dałoby się ją zastosować? F7 już była troszkę gorsza, natomiast przy złożeniu kilkukrotnym oczywiście sprawiłaby się lepiej. Tak jest. Najciekawsze jest to, że te maty filtracyjne są dostępne na portalach aukcyjnych w różnych cenach. Filtr PM2,5 możecie dostać za około 8-7 zł, czasami drożej, czasami taniej. Natomiast najciekawsze jest to, że taki duży arkusz, a nawet troszeczkę większy, maty F9 dostaliśmy za około 12 zł. 12 zł. No i jak widzimy, nawet jeśli złożymy ją na pół, to mamy możliwość zabezpieczenia się nawet na, myślę, może miesiąc. I co ciekawe, możemy używać cały czas swojej własnej ulubionej maski uszytej u siebie w domu. Wraz z tym filtrem naprawdę dobra ochrona. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na większość Waszych pytań. W kolejnym filmie przejdziemy do ostatecznego sprawdzenia skuteczności masek, czyli zasięgu rozsiewania aerozoli i szczelności w połączeniu z kształtem twarzy. Zachęcamy do śledzenia naszego kanału. Polecamy też naszą stronę internetową scanway.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji o naszych projektach. Jeśli macie pomysły na nasze testy lub chcielibyście zadać nam jakieś pytanie, piszcie śmiało na office@scanway.pl.